Wem jak miłość zapowiada się na wojnę o Budzyńskiego Krystian Wieczorek. U boku Magdy Anna Mucha. Andrzej znalazł prawdziwą miłość, szczęście i spokój. Ale w nowych odcinkach Wem jak miłość na początku 2019 roku powrócą dawne słabości prawnika. W jego życiu pojawi się dawna kochanka, Anka Waszkiewicz-Weronika Rosati, z którą Budzyński miał gorący romans. Minie sporo czasu, nim Magda dowie się o tym, co łączyło Andrzeja z Anką. A kiedy odkryje prawdę, nie będzie miała litości dla rywalki. Na planie Wem jak miłość padły ostatnio mocne słowa Magdy: ty dwulicowa su. Po raz pierwszy Anka pojawi się w Wem jak miłość w 1407 odcinku. Właśnie wtedy Budzyński dostanie od byłej kochanki SMS-a z prośbą o spotkanie. Zignoruje tę wiadomość i od razu ją usunie. Nie będzie chciał mieć nic wspólnego z kobietą, z którą 2 lata wcześniej romansował. Ale Anka nie odpuści. Przyjedzie do Warszawy i odwiedzi dawnych przyjaciół Kingę Katarzyna Cichopek i Piotrka Marcin Mroczek. To właśnie w ich domu na Deszczowej spotka Andrzeja. I od tego niespodziewanego spotkania Budzyński zrozumie, że jego związek z Magdą może ucierpieć przez błędy z przeszłości. Zanim poznałem Magdę, miałem bardzo ognisty związek z Anką. Fatalne zauroczenie teraz powraca. Myślę, że wprowadzi niezłe dylematy w sercu mojej postaci. Wychodzą stare słabości Andrzeja. Boi się stracić Magdę i dlatego tchórzy, powiedział Krystian Wieczorek w kulisach serialu Wem jak miłość. Jakiś czas później, w 1411 odcinku Wem jak miłość, Magda i Budzyński wyjadą razem do Krakowa na wernisaż Anki. Na wystawie obrazów malarki jedno z dzieł będzie przedstawiało akt Andrzeja. Jednak Magda nie rozpozna w nagim mężczyźnie kształtów swojego ukochanego. Żeby było jeszcze ciekawiej, to z okazji wernisażu Anka pożyczy Magdzie swoją sukienkę. Tą samą, którą 2 lata temu dostała w prezencie od Budzyńskiego. Jak Andrzej wyplącze się z tej chorej sytuacji? Nie będzie łatwo. Choć spotka się z dawną kochanką i powie jej, że między nimi wszystko skończone. A Magda nie może się dowiedzieć o tym romansie, to Anka nie da za wygraną. Anka zawsze była nie do końca fajną kobietą, ale teraz stała się perfekcyjnie niefajna. Wyrobiła się z wiekiem. Z Magdą się kiedyś kolegowały. Zauważyła Weronika Rosati.
Bardzo się cieszę, że ją widzę, bo prywatnie bardzo ją lubię. Ma w sobie dużo wdzięku i uroku. Podziwia ją też za jej wybory i drogę życiową. Anka ma bardzo dobry gust. Gustują w tych samych mężczyznach. Magda zupełnie się tego ciosu nie spodziewa. Wierzy Budzyńskiemu, ale lekceważy Ankę, bo w końcu jest jej przyjaciółką. Dodała Anna Mucha w kulisach serialu M jak miłość. Możemy zdradzić, że w kręconych właśnie nowych odcinkach M jak miłość, które pojawią się w telewizji dopiero na wiosnę, Magda pozna prawdę o romansie Budzyńskiego i Anki. Na Instagramie Anna Mucha i Weronika Rosati mają niezły ubaw, kręcąc wspólne sceny rywalizujących ze sobą bohaterek. Tym bardziej, że Magda nie będzie przebierała w słowach. Ania, wytłumacz mi, dlaczego nazywasz mnie dwulicową su? Ty mi to wytłumacz, moja droga, i tym milionom Polaków. Wreszcie wiem, dowiedziałam się. Zdradziła Anna Mucha. W serialu M jak miłość Aneta usłyszała o problemie, z jakim zmaga się Budzyński. Fałszywe oskarżenie o gwałt sprawiło, że prawnik znalazł się o krok od wsadzenia go do więzienia. Po szczerej rozmowie z Magdą Anna Mucha, ukochana Olka, postanowiła załatwić sprawy po swojemu. Nie zawahała się przy tym okłamać bliskich, żeby tylko osiągnąć swój cel. Po wielu godzinach spędzonych z Karoliną Iga Górecka Anecie w 1379 odcinku M jak miłość, nareszcie udało się wyciągnąć od niej prawdę i nagrać wszystko na telefon. Wszyscy już myśleli, że Aneta chce pozbyć się Andrzeja i Magdy raz na zawsze, ale kobiecie udało się wybronić. Prawnik w serialu M jak miłość potwierdził, że nagranie może zostać użyte jako dowód w sądzie i nie jest nielegalne. Chodakowska i jej ukochany poczuli się autentycznie wzruszeni. W 1384 odcinku M jak miłość dojdzie do kolejnej rozprawy przeciwko Andrzejowi. Karolina będzie myślała, że wygraną mają w kieszeni. Nic bardziej mylnego. Aneta jak burza wtargnie na salę sądową i przedstawi dowody na niewinność Budzyńskiego. Pani Karolina Kubiak nakłaniała mnie do złożenia zeznań przeciwko mecenasowi Budzyńskiemu. To mną tak wstrząsnęło, że postanowiłam zabrać głos. Dlaczego? Żeby powiedzieć prawdę. Czy rozmawiała pani z poszkodowaną o tym, co się stało? Tak. Ale zaprzeczyła, że doszło do jakiegokolwiek gwałtu. Nagrałam tę rozmowę.
Sąd uniewinni Andrzeja od postawionych mu zarzutów. Magda będzie szczęśliwa, jak nigdy. Budzyński po wygranej mocno uściśnie Wernerowi dłoń. Tymczasem Jola nagle zblednie i podejdzie do Adama, próbując się wytłumaczyć. Nie miałam pojęcia. Taka intryga ze strony tej smarkuli. Prawnik tym razem w kłamstwa kuzynki jednak nie uwierzy. I w odpowiedzi rzuci, lodowatym tonem. Nie żartuj. Byłaś mózgiem całej tej operacji. Chciałaś wygrać przetarg, przejąć kontrakt. Wystąpimy z procesem cywilnym przeciwko twojej kancelarii o odszkodowanie. Jesteśmy rodziną, ale nie licz na to, że ci odpuszczę. Ale czy reputacja prawnika nie zostanie zniszczona już na zawsze? Widzowie przekonają się już niedługo w serialu M jak miłość.